Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o projekcie Nakamoto Games, o który prosiliście około 3 tygodnie temu. Jest to przeglądarkowa platforma do gier stworzona na blockchainie i moim zdaniem jest to taki mini klip, tylko w wersji Web3. Opowiemy sobie o tym, czym jest projekt, jaką ma tokenomię, czy możliwe jest, aby w tej hoście urósł 50 razy. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Zacznę od tego, że propozycję zrobienia researchu Nakamoto Games wysłaliście mi 3 tygodnie temu. Był to środek października i token kosztował około 80-90 centów. Dziś jest to już ponad $1,30. Zatem od tego momentu urósł ponad 60%. Natomiast wchodząc na CoinMarketCap od samej góry mamy informację, że kiedyś platforma funkcjonowała na sieci Ethereum, natomiast przeniosła swój blockchain na Polygon, dzięki czemu opłaty transakcyjne są niższe. Jeżeli chodzi o market cap, znajduje się według CoinMarketCapu na 294 miejscu, kiedy to nagrywam, czyli 9 listopada. Wolumen transakcyjny jest na 240 miejscu. Max supply, czyli maksymalna ilość tokenów NAKA, jaka może zostać utworzona, to jest 180 milionów tokenów. Taki jest też total supply. Natomiast aktualnie w obiegu, czyli publicznie dostępnych tokenów, jest ponad 72 miliony, co oznacza, że max supply jest 2,5 raza większy niż circulating supply i te tokeny w przyszłości będą trafiać na rynek. Patrząc niżej mamy informację, że kontrakt jest na Polygonie, mamy oficjalną stronę Twittera, później sobie przejrzymy je. Natomiast jeżeli chodzi o giełdy, na których znajduje się token, jest to KuCoin, Uniswap, Poloniex i mamy tutaj jeszcze 22 rekordy. Możemy sobie odsłonić. Z tego co sprawdzałem, nie jest tutaj wszystko wyszczególnione, ponieważ chociażby znajduje się token NAKA na polskiej giełdzie Kanga. Jeżeli chodzi o CoinGecko, mamy podobne informacje. Tutaj w rankingu jest 316 miejsce. Zasoby w obiegu, czyli circulating supply ponad 64 miliony. Reszta informacji się pokrywa, dlatego nie będziemy spędzać tutaj więcej czasu. Jeżeli chodzi o sam kontrakt, możemy sprawdzać na Polygon Scanie i mamy informację, potwierdzenie max supply. Jest wiadomość, że ponad 11 tysięcy hodlerów trzyma ten token. Informacje rynkowe, czyli cena, market cap i circulating supply, który tutaj jest 87 milionów. I jeżeli to są informacje z blockchaina, to ja bym im wierzył. Zatem ani na CoinMarketCapie, ani na CoinGecko nie mieliśmy dokładnych informacji. Nie wiem dlaczego, być może nie aktualizują tego albo mają jakieś opóźnienia z aktualizacją tych danych. Przechodząc już do samego projektu, czym jest Nakamoto Games? Mamy informacje o całym projekcie. Po lewej stronie jest pionowe menu, które jest bardzo rozległe. Natomiast najogólniej Nakamoto Games jest ekosystemem gamingowym w Web3. Mamy informacje ogólne, że platforma skierowana jest na typ play to earn, czyli granie, aby zarabiać. Ogólny opis gier. Mamy podkreślone informacje, że nie jest to platforma, która ma na celu szerzenie gamblingu czy kasyna, czemu zresztą cały projekt jest przeciwny. Cała platforma stworzona jest nie tylko dla graczy, ale również dla deweloperów i jest też informacja, że ci deweloperzy w łatwy sposób mogą wprowadzać i monetyzować swoje gry. Aby ułatwić to deweloperom, udostępniają swój SDK, czyli taki zestaw narzędzi, który ułatwia wprowadzenie tych gier na ich platformę. Na samym dole mamy informację, że jest ponad 200 tysięcy zarejestrowanych graczy i mogą oni korzystać z ponad 200 gier. Jeżeli chodzi o wizję projektu, twórcy informują, że nie jest to tylko platforma do gier, ale chcą też zrobić swój metaverse, jest tam marketplace, czyli oprócz grania można zarabiać w inne sposoby dzięki temu projektowi. Zjeżdżając niżej mamy pierwszą informację o play to earn, czyli wiadomo, gramy po to, aby zarabiać. Wiąże się to z tym, że aby wejść do gry musimy mieć jakiekolwiek NAKA tokeny, natomiast na platformie są też gry free to play, także można korzystać z niej bez posiadania tokenów, czyli bez kapitału wstępnego. Potem Wam to pokażę.
Natomiast chciałbym, żebyście również wiedzieli, że projekt ma ambicje, aby być największym systemem GameFi, czyli łączącym gry i finanse, stworzenie takiego własnego ekosystemu. Dążą do tego, aby miesięcznie mieć ponad 500 000 graczy i co ciekawe, ich celem jest, aby połączyć te gry na wszystkich blockchainach i tutaj informują, że plus 10 blockchainów, włączają w to BNB Chain, Solana, Avalanche i pozostałe zapisane, czyli nie chcą zostawać na sieci Polygon, Ethereum, ale chcą też mieć łączność z innymi blockchainami, co jest dużym plusem. Poniżej mam informację o Nakaversie, jak to działa, później Wam pokażę, o Nakapunksach, że również można wymintować sobie takiego Nakapunksa i dzięki temu otrzymywać profity, na przykład zarabiać albo dostawać dodatkowe airdropy. Pokażę Wam wszystko dokładnie na stronach, do których zaraz przejdziemy. Natomiast teraz chciałbym skupić się na tokenomii. Mamy informację o adresie na Polygonie, max supply, jak wcześniej wspomniałem, 180 milionów, circulating supply 72 miliony ponad. Co ciekawe, ponieważ na stronie Polygon Scan, jak jeszcze sobie odświeżymy, mamy 87 milionów. Jest to informacja ściągana bezpośrednio z blockchaina, dlatego nie wiem, czemu tutaj jest błąd. A klikniemy sobie, zobaczymy. No tak, bo to jest pobrane ze strony CoinMarketCapu. Dziwne, że ich strona bierze dane z CoinMarketCapu, a nie odwrotnie. Trochę słabe, no ale dobra. Rozpiska tokenów. Nakamoto 180 milionów tokenów. W pre-sale'u sprzedali 55 milionów. Mamy rozpisane w jakich partiach. Następnie mamy Play to Earn, czyli tokeny przeznaczone na nagrody. Następnie Game Development Fund, czyli fundusze wspierające deweloperów. Sponsorowanie graczy 15 milionów. Sponsorowanie deweloperów 10 milionów. Swoja rezerwa 20 milionów. I mamy governance na zarządzanie i bounty development, czyli na przykład wynagradzanie, jeżeli tak zwany white hacker wskaże im błąd w kodzie, to będą chcieli go z tej puli wynagrodzić. Jeżeli chodzi o zespół i doradców, zostawiają sobie 25 milionów tokenów, 5 milionów tokenów będzie przeznaczone na wypłaty i to wszystko łącznie daje 180 milionów max supply. Poniżej mamy bardziej szczegółowo wyróżnione fazy sprzedaży, jest Angel, Seed Round, Private Round 2, IDO. Mamy informację, że vesting już został zakończony. Na samym dole mamy ponownie transparentność i wskazanie, w których miejscach leżą dane tokeny, co wskazuje, że w portfelu teamu znajduje się ponad 102 miliony tokenów NAKA, które będą sukcesywnie zrzucane na rynek, natomiast do końca nie wiemy, w jakich partiach i kiedy. Jeżeli chodzi o roadmapę, możemy sobie ją sprawdzić. Faktycznie wszystkie z wcześniej wymienionych punktów, które założył sobie zespół, zostały wypełnione i aktualnie jest 4. kwartał 2023 roku i część rzeczy już została zrealizowana, reszta czeka na realizację. Możecie sobie oczywiście sprawdzić. Po lewej stronie w pionowym menu mamy dokładnie wszystkie informacje o graniu, o marketplace, o Nakaversie, o Nakapunks i o teamie. Może wejdźmy sobie jeszcze w team. Mamy widoczne awatary i poniżej opis każdego z członków. Jeżeli wejdziemy sobie w pierwszą lepszą osobę, mamy LinkedIna. Klikając przenosi nas na stronę i faktycznie jest informacja o tej osobie. Ma 481 kontaktów i jest z Bangkoku, Tajlandii i większość zespołu właśnie stamtąd pochodzi, z tego co sprawdzałem. Przejdźmy teraz do samej platformy Nakamoto Games i na samej górze już mamy informację, że możemy zagrać. Po prawej stronie możemy przejść w raport z 3. kwartału 2023, możemy przejść do white papera, mamy też kontrakt, mamy informację i przycisk, aby od razu zacząć grać. Jeżeli zjedziemy niżej, widzimy, że jest to platforma dla graczy, ale i również dla deweloperów. Zjeżdżając niżej, poznajemy, czym jest Naka Token i jak poniżej napisali, Naka Token jest sercem wszystkich gier w ekosystemie Nakamoto Games i zapewnia paliwo dla graczy i przystępowania do gier, które są w trybie Play to Earn.
Teraz, jeżeli my chcemy przystąpić do gry, musimy wyłożyć stawkę swoich Naka tokenów i część z nich trafia do poola, czyli do protokołu. On później rozdziela nagrody. Te nagrody są przyznawane dla najlepszych graczy w danym pojedynku, czyli w danej jednej grze, oraz jeżeli na przykład jesteśmy w tygodniowym rankingu najlepsi w danej grze, to również otrzymujemy nagrodę za tą pozycję. Dodatkowo token Naka ma też funkcję governance, czyli przez posiadanie Nakamoto Games możemy decydować o tym, w jaki sposób ma się rozwijać platforma poprzez głosowanie, które będzie dostępne właśnie dla posiadaczy tego tokena. Dobrze, natomiast klikając Play Games przenosi nas na stronę, gdzie możemy wybrać grę, w którą chcemy zagrać. Mamy informację, że są tu gry free to earn, natomiast na razie one nie istnieją. Są gry free to play, czyli za darmo można grać, ale też nie można nic zarobić. Mamy story mode. Tych gier jest naprawdę sporo, natomiast ja pokażę Wam, jak zalogować się. Wchodzimy. Dość długo mi się loguje. OK, successfully logged in. Wejdźmy na główną stronę. Rozszerzymy. Connect Wallet. MetaMask. Teraz działa. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że trzeci raz loguję się na tą platformę i za każdym razem miałem jakiś problem. Connect. Zaraz Wam pokażę, być może znowu zacznie wyskakiwać milion powiadomień. Wallet successfully connected. OK, no to zagrajmy w jakąś grę. Please approve your wallet first. No przecież przed chwilą się podłączyłem. Play to earn. Dawaj. O, już się chyba zaczyna problem. OK, żeby móc grać, muszę zakupić jakiś arcade coin. Nie wiem, nie chce mi się tego na razie kupować, dlatego spróbujmy zagrać free to play games. Wchodzimy sobie w pierwszą lepszą. Powiem Wam tak, wcześniej to sprawdzałem, mamy tutaj staminę, jest 20/20. Po każdej grze ta stamina spada o 1. No dobra, to zagrajmy sobie jakiegoś Brawler Mastera. Room. Ktoś tu gra. Coś się dzieje. Zobaczymy, czy uda nam się zagrać. OK, start. I właśnie zaczęło się po prawej stronie u góry. Mam zmasowany atak informacji, że portfel został podłączony z sukcesem. Bez sensu, cały czas mi się to dzieje. Wkurza mnie to niesamowicie, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. A gra, jak widzicie, ładuje się bardzo długo. OK, przyjdziemy tu może za chwilę, ja będę leciał dalej. Chciałbym Wam tylko pokazać, że cały ekosystem Nakamoto Games ma swój system nagradzania i mamy pool, do którego trafiają składki osób, które chcą dołączyć do gry, i ten pool następnie rozdziela te Nakamoto Games po graczach, którzy zwyciężyli w rozgrywce. Część środków wypłaca deweloperom, a część zostaje w platformie, przez co ten cały ekosystem sam na siebie zarabia. Na samym dole mamy jeszcze informacje o asetach innych niż NFT, które są bardzo tanie do grania i każdy może sobie to kupić w przedziale od 5 centów do $5 za grę, i dzięki posiadaniu tych tańszych tokenów również można grać w gry Play to Earn. Wcześniej jak próbowałem, to widzieliście, był jakiś aset do kupienia, którego nie miałem, i on również umożliwia grę nam, jeżeli nie mamy tego Nakamoto Games. Poniżej mamy tutaj informacje, w jaki sposób przesłać Naka tokeny, albo kupić te powyższe itemy, które umożliwią nam grę. Cała instrukcja jest do sprawdzenia. Natomiast co ciekawe, mamy też informacje, w jaki sposób system wynagradza graczy. Poniżej mamy informację, jak to jest rozdzielone dla 8 graczy, 7, 6 i najmniej 2. Mamy informację, że zwycięzca wygrywa prawie wszystko, przegrany nie dostaje nic, a 1% idzie do pula ekosystemu Naka. Zobaczmy, czy mogę zagrać. Mamy informację. No i co? I nie mogę zagrać. Dobra, spróbujemy zagrać chyba w coś innego. Już bardzo dobrze wiemy, że nasz portfel został z sukcesem podłączony. Natomiast wybierzemy sobie inną grę. Dobra, zagramy sobie w coś, co już wcześniej próbowałem. Dawaj mi tego Cavemana.
Caveman Catchera. Tutaj też ktoś gra. Ciekawe. To nie jest jeden pokój, tylko aż 5 pokoi. Startujemy. No, tutaj gra ładuje się zdecydowanie szybciej. Let's go. No proszę. Przełączyło nas do gry. Dawaj play. Muzyczka. O, klika. No to sobie pograłem. Dobra. Prawym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem myszy kierowałem, w którą stronę ma biec mój jaskiniowiec, natomiast przegrałem od razu. Dobra, nie będę już dalej Wam pokazywać, bo trwa to dosyć długo. Natomiast co chciałem, żebyście zauważyli, że znowu mam spamującą informację o wallecie i stamina zmniejszyła mi się o 1, bo było 20, już jest 19. Dlatego tych gier free to play mogę zagrać 19 i to się co jakiś czas odnawia. Dobra, wyłączę się, bo tutaj już mnie po prostu denerwuje ta platforma, co jest dużym minusem, ponieważ po pierwsze, jeżeli raz przegramy, to wyrzuca nas z gry, trzeba na nowo w nią wchodzić. Nie możemy kliknąć sobie play again. No a po drugie, jeżeli jesteśmy zalogowani, cały czas wyskakuje nam informacja o tym podłączonym wallecie. Nie wiem dlaczego ja używam przeglądarki Brave. Próbowałem usuwać pliki cookies, historię, cokolwiek, nic nie daje rady, cały czas powtarza się ten problem. Ok, przejdźmy dalej. Mamy informację, w jaki sposób zarabiać, mamy informację o Nakaversie, czyli ich metaversie, gdzie możemy stworzyć swój land i go gospodarować, grać tam, przebywać, w jaki sposób dystrybuowane są nagrody, w jaki sposób pobierane są opłaty, jak to wszystko działa. Jeżeli mamy takiego Nakapunksa, to również mamy z tego korzyści. Wszystko jest do zapoznania się, jak byłby ktoś zainteresowany. Dalej mamy informację o tych Nakapunksach i będzie ich 10 000. Cena jednego to $200. I od razu mamy informację, że jeżeli będziemy posiadać takiego Nakapunka, no to dostaniemy airdropy w wysokości $500, czyli jakby jesteśmy pewni, że to nam się zwróci. Mamy dostęp do Satoshi Gaming Clubu. No i informację, że platforma będzie dzielić się z nami swoim profitem. Możecie sobie to wszystko sprawdzić. Projekt prowadzi swojego bloga, gdzie mamy informacje o grach, planowanych rozgrywkach, turniejach, także coś się dzieje. Przejdźmy sobie do Nakaversu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany opisem, jak to wszystko działa, oczywiście zapraszam. My natomiast możemy kliknąć sobie przejść do zakupów. Zostaniemy przeniesieni do Naka Marketplace'u. Przejdźmy sobie na przykład do Urban Arena. Mamy widok, gdzie na mapie dostępna jest ta działka. Jeżeli klikniemy sobie View on Map, zostaniemy przeniesieni w miejsce, gdzie widzimy całą mapę Nakaversu. Następnie mamy stronkę, gdzie możemy sobie zakupić Nakapunksy. Jak widzimy, jeden NFT kosztuje niecałe $200, czyli tak jak było wcześniej opisane. Dodatkowo jeszcze chciałbym, żebyście wiedzieli, że Nakamoto Games stara się w Hongkongu o oficjalną licencję, możecie o tym przeczytać, natomiast świadczy to dobrze o projekcie, ponieważ chcą oni działać zgodnie z prawem, a nie, że tworzą sobie jakąś platformę i mają wywalone na wszystko. Dodatkowo, co znalazłem również podczas researchu, to fakt o rozwiązaniu Stake to Mint. Jest to ciekawy koncept, ponieważ możemy stakeować tokeny Naka i w momencie, gdy mamy te tokeny zablokowane, to otrzymujemy za nie jakieś nagrody, które ułatwiają nam gry albo poruszanie się w metaversie. Natomiast jeżeli odstejkujemy te tokeny, wszystkie itemy i profity, które uzyskaliśmy za zastejkowane tokeny, zostają nam odebrane, czyli jest to taka motywacja, żeby nie odstejkowywać swoich tokenów Naka. Ciekawe rozwiązanie, możecie sobie o nim przeczytać. Natomiast nie wiem, czy nie będzie irytować graczy to, że po odstejkowaniu tracą oni wszystko, ponieważ to zostanie spalone bezpowrotnie, nie będzie mógł nawet tego nikt kupić, ani ponownie odzyskać, jeżeli chciałbyś na przykład wrócić do stejkowania. Na sam koniec Nakamoto Games ma swojego YouTube'a, za dużo subskrybentów tutaj nie ma. Wideo też jakoś super szczególnie często nie publikują ostatnio. 6 miesięcy temu było tego o wiele, wiele więcej. Jeżeli chodzi o Twittera, to mamy 167 000 followersów, dużo.
posty trafiają do dużej ilości osób i społeczność jest aktywna, co widzimy po postach. Są to też posty, które są umieszczane kilka razy w ciągu dnia, także twórcy działają i są aktywni. I na sam koniec oczywiście dodamy token NAKA do YouTube'owego eksperymentu. Wyszukamy NAKA Moto Games. Utworzono pomyślnie. Jest aktualnie na minusie, ponieważ pewnie cena się ruszyła. Natomiast patrząc na dotychczasowe projekty, Kaspa jest na ponad 100% plusie, ponieważ warto jest ponad $2200. A przypominam, że eksperyment polega na tym, że w momencie, kiedy przeprowadzam dla Was research, to na samym końcu robię symulację zakupu tego tokena za równowartość $1000. Przypominam, że ja nie robię żadnych transakcji, to jest tylko eksperyment, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Gala także jest na plusie, Veracity również, Nakamoto przed chwilą dodaliśmy, a największym przegranym jest Floix. Na sam koniec chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli, jaka cena byłaby jednego NAKA, gdyby trafił on do top 10. I aktualnie w top 10 jest Dogecoin z kapitalizacją $10 miliardów. I teraz jeżeli sobie to $10 miliardów podzielimy przez 180 milionów tokenów NAKA, to wychodzi, że jeden NAKA, gdyby teraz był w top 10, to kosztowałby $55, czyli urósłby niecałe 50 razy. Przypominam, że w Hoście market capy są o wiele wyższe, dlatego ja osobiście uważam, że taki wzrost teoretycznie jest możliwy. Natomiast pamiętajcie, że to jest czysta teoria, projekt będzie się rozwijał, będziemy to obserwować, nie są to porady inwestycyjne. Jeżeli wynieśliście jakąkolwiek wartość z tego materiału, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dajcie znać w komentarzu, jaki projekt chcielibyście, abym przeanalizował w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!